Cześć, tu Damian ze skatingschool.pl. Dziś nauczymy się zakręcać, ale jak zakręcać? Na pewno już zakręcacie, bo przecież jakoś się poruszacie, tak? Natomiast nauczymy się zakręcać bez podnoszenia nóg z ziemi. Sposobów na zakręcanie jest oczywiście 1 500 100 900, ale ja na początku, jak się uczę ze swoimi kursantami, to wpajam dwa podstawowe. Oczywiście jeden jest podstawowy, taki podstawowy, czyli bardzo prosty. Drugi już jest troszkę bardziej zaawansowany i jest wykorzystywany w zasadzie przez wszystkich, którzy troszeczkę lepiej jeżdżą na rolkach. To jest takie podstawowe zakręcanie. Ale okej, zaczniemy od tego troszkę łatwiejszego. Dlaczego? Bo znowu to będzie sposób na hamowanie, na wytracanie prędkości. Jeżeli jest duża, stroma góra i troszeczkę boicie się tego, aby rolki nie rozpędziły się za bardzo, wtedy możecie używać kilku sposobów na wytracanie prędkości, m.in. hamulca, pługu, półpługu podwójnego lub zakręcania, plus jeszcze inne różne techniki do tego dochodzą, m.in. T-stop. Najpierw Wam pokażę, jak wygląda, później Wam opiszę, co zrobiłem, dlaczego zrobiłem i jak Wy macie to ćwiczyć u siebie na swoim podwórku. Dobrze? Najpierw Wam pokażę, specjalnie troszkę przerysuję pozycję, po to, żeby było dobrze to widać. Jadę, hop. Jadę z powrotem, hop. I teraz szybkie tłumaczenie. Nogi szerzej niż biodra, tak? To było widać wyraźnie. Niska pozycja, niska. Przy zakrętach proszę nie jeździcie wyprostowani. Czym większy, szybszy zakręt, większy, ciaśniejszy, tak? Tym większa siła odśrodkowa, większe prawdopodobieństwo, że Was po prostu odrzuci, tak? Wyrzuci Was i się przewrócicie. Nisko, środek ciężkości, kolana nisko. Czym szybciej, czym węższy zakręt, tym niżej. Jak jadę sobie powoli, mogę się troszeczkę odchylić, tak? Natomiast jak będę jechał szybko, zauważyliście pewnie w jakichś tam innych filmach, jak już robię zawracanie, to troszkę schodzę, tak? To jest jedna rzecz. Szerzej niż biodra, szeroki punkt podparcia. O to nam na razie chodzi. Uczymy się, tak? Więc tutaj chodzi o to, żeby ten punkt podparcia był dosyć szeroki, szerzej niż biodra. Nogi na wewnętrznych krawędziach, ale bez przesady, nie chodzi nam o coś takiego, tak? Na wewnętrznych krawędziach, to znaczy lekko są pochylone w swoim do siebie kierunku, tak? W ten sposób, tak jak ja teraz to robię. I co ja zrobiłem? Dotykałem albo jednej, albo drugiej nogi, aby zakręcić. I tutaj dla Was jest prośba. Naprawdę, jak się uczycie tego, pozwólcie rolkom wykonać pracę za Was. Nie dodajcie nic od siebie. Często są jakieś stare nawyki i tak dalej. Bo tutaj jest jedna istotna kwestia. Jaka? Dotykałem specjalnie dwoma rękami jednego kolana, przechodziłem, zobaczcie, pozycja moja cała jest na tej nodze. Po co? Żeby ją dociążyć, bo przecież tutaj coś waży, tak? Więc tutaj łapałem dwoma rękami kolano po to, aby pokazać Wam, gdzie ja przekazuję ciężar. I jeżeli dobrze przełożę ciężar, to znaczy tu mam bardzo dużo ciężaru, tu prawie nic, to noga prawa zacznie kręcić łuk, ale w lewo i my zaczniemy zakręcać w lewo. Analogicznie z drugiej strony, jeżeli obciążę lewą nogę, zacznę skręcać w prawo. Właśnie o to tutaj chodzi, że często spotykam się z tym, że kursant myśli, że robi dobrze, a robi źle, bo jakby przeciwdziała tym prawom fizyki. One nam później naprawdę będą potrzebne, bo to są znowu podstawy, które będą nam bardzo potrzebne podczas zakręcania już takiego bardziej zaawansowanego, tak? Czyli tego nożycowego takiego. Natomiast noga prawa dociążona, skręt w lewo. Noga lewa dociążona, skręt w prawo. Nigdy nie inaczej. Często się zdarza, że ktoś dociska prawą nogę i jedzie w prawo. To jest błąd, ok? Później Wam wytłumaczę w kolejnym odcinku właśnie nauki zakręcania nożycowego. Wytłumaczę Wam dlaczego, ok? Tego się uczymy. Wy powtarzajcie sobie to właśnie w ten sposób. Czyli najpierw rozpędzacie się, robicie kilka kroków napędzających, obciążacie sobie prawą nogę, oglądacie, czekacie, co się stanie. Jeżeli zaczniecie zakręcać w przeciwną stronę do nogi, której dotknęliście, to wszystko jest ok. Właśnie tak to powinno wyglądać. I staracie się ulepszać swoje umiejętności poprzez zrobienie
zakrętu z wyższej prędkości i ciaśniej, dobrze? Wyższa prędkość ciaśniej, wyższa prędkość ciaśniej. Oczywiście nie chodzi nam tutaj o jakieś szaleństwa, chodzi tylko o to, abyście nie robili cały czas zakręcania przy takiej prędkości. Tak sobie zacznijcie, natomiast bardzo dużą rolę tutaj odgrywa to, żeby później mieć właśnie większą prędkość. Bo najpierw staracie się poznać jakby tą technikę, później staracie się 180 stopni zrobić, czyli zawracamy, tak jak ja Wam to demonstrowałem. Czyli proszę zobaczyć, hop, zawracam. Musimy mieć na tyle dużo szybkości, prędkości, aby móc zawrócić, bo inaczej bym tego nawet nie zdążył zrobić i bym się zatrzymał, prawda? Jak zdążycie zawrócić, porobicie sobie to kilkanaście, 10 razy, robicie kółeczka. Tak, o to chodzi, żeby się troszeczkę tutaj w to wgłębić mocniej, robić większą prędkość, bo inaczej kółeczka nie zrobicie. Jak nie będzie większej prędkości, to nie zrobicie całego kółeczka, jak będziecie jechać za wolno. Ciasny zakręt, pełne koło 360 stopni. I zobaczcie, zatrzymałem się, prawda? Tak, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Albo jadę na nartach, jadę na krechę, albo jadę całym stokiem i sobie dozuję swoją prędkość, reguluję ją poprzez zakręcanie. Tu jest bardzo podobnie. Robię zakręty i mogę się dzięki temu zatrzymać. Ok, to było pierwsze, czyli 180 stopni, drugie 360 stopni, a teraz co trzecie? Trzecie to jest szlaczek taki. Zobaczcie, to jest bardzo fajna technika, jak się jedzie szybko, jak jest duża górka i chce się wyhamować, to również w ten sposób mogę to robić. Widzieliście? Nie dawałem już rąk, bo jakby ten sposób już jest zaawansowany znowu z tego początkującego programu nauczania tego zakrętu. To już jest trudniejsze, więc już jeżeli dojdziecie do tego poziomu, to po prostu uważam, że już nie powinniście wtedy trzymać tych rąk. One są tylko po to, żebyście widzieli, żebyście się nauczyli, załapali. Natomiast później już przenosicie ciężar bez jakichś tu dodatkowych ewolucji, jakieś tam ręce i tak dalej. Ręce swobodnie wzdłuż ciała, natomiast my sami przenosimy ciężar. Jeszcze raz Wam pokażę, bez jakichś dodatkowych rzeczy, tak? Muszę mieć prędkość, szerzej nogi. Tutaj lekki skręt tułowia, balans, bardzo dużo Wam da. Pamiętajcie, generalnie przy zakrętach jest coś takiego, że każdy zakręt jest wyprzedzany delikatnym balansem. Zależy też od zakrętu. Czasem to nie jest delikatny wcale balans, tak? Czasem to jest dużo mocniejszy. Natomiast tutaj naprawdę najpierw reaguje troszeczkę ta góra, w którą stronę ja będę chciał jechać, a później nogi dopiero włącza. To jest znowu koordynacja. Zrobicie to kilkanaście, 10, 100 razy, to na pewno to załapiecie. Ok? To jest taki podstawowy sposób na zakręcanie. Następny sposób będzie już dużo trudniejszy. Będzie też bardziej monotonny, jeżeli chodzi o moją gadaninę, bo ja Wam wytłumaczę, są różne szkoły. Ja mam oczywiście swoją szkołę, ja wiem, jak ja tego nauczam, w jaki sposób, w jakiej kolejności. Często się też mnie klienci o to pytają, dlatego Wam po prostu tutaj dam też taką odpowiedź, być może ktoś się nad tym głowił, ok? Bo pewnie oglądacie nie tylko moje filmy, tylko po prostu posiłkujecie się tym wszystkim, co jest w YouTube. Ok. To na dzisiaj, może nie na dzisiaj, bo za chwilę nagram kolejny odcinek, ale na teraz to tyle. I co? Zapraszam Cię do subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to proszę Cię, zasubskrybuj ten kanał. Będzie tutaj dużo naprawdę wartościowego materiału. Myślę, że jeżeli lubisz jeździć na rolkach, albo chcesz jeździć na rolkach, albo łyżwach, bo za chwilę skończy się lato, zacznie się zima i będą łyżwy. To jest mój koronny sport. Ja uwielbiam łyżwy, jestem hokeistą, także to lodowisko to moje środowisko. Ci, co mnie już oglądają dalej, to wiedzą. Dłużej to wiedzą. Także zachęcam, kliknij ten dzwoneczek i do zobaczenia na kolejnych zajęciach. Cześć!